Dobra, czyli co? Każdy wie, co kto robi? Wszystko się rybi, ja to przewiduję. Tak, ludziska, przyszedł czas, żeby zająć się Mercedesem. Dla tych, którzy jakimś cudem nie obejrzeli odcinka z Mercedesem, to wam powiem, kim on jest. Największą różnicą Mercedesa od klasycznych, zwykłych Meroli jest to, że mamy tu do czynienia z takim wynalazkiem jak Mercedes, który ma silnik od BMW. Już sobie wyobrażam, jak każdy tutaj strzępi sobie zęby, że jak to? Silnik BMW w Mercedesie, ja pierdzielę, kto to w ogóle zrobił? Nie wiem dokładnie, kto to zrobił, ale miał piękny umysł, tyle wam powiem. Bo jedyny powód, dlaczego nie chciałem nigdy takiej beczki, to dlatego, że to stare tak naprawdę, no może nie złom, bo to byłoby brzydkie słowo, nadużycie słowa, ale jest to po prostu auto bardzo starej daty, bardzo starej konstrukcji, no i średnio nadające się do tego, co ja robię na tym kanale. Czyli no, że tak powiem, trochę jest jazdy bokiem głównie. Ale trafił się taki rodzyn, no że ja pierdzielę. Znaczy, zacznijmy od tego, że to wszystko działa. Uwaga, to wszystko działa. Odpalasz trochę w dziwny sposób, ale kurczę, silniczek chodzi. Przejechał 500 km na dzień dobry. Oczywiście zobaczymy, jak będzie w trybie bojowym pracował. Czyli zaraz tu coś nie pozrywa. Na tę chwilę jest naprawdę dobrze. Dyfer już jest zaspawany. W drodze powrotnej fotel wypadał przez podłogę, ale to też już jest ogarnięte. Także przyszedł moment, którym się zbierałem chyba od 2 miesięcy, bo tyle stoi już to auto. Nie jeździ, bo mam problem mały z papierami, ale nie będę się wdawał w szczegóły. W każdym razie trzeba to po prostu wszystko ładnie wyczyścić, bo środeczek jest jasny i ja już wiem, jak to potrafi dobra chemia do detailingu. Na przykład to wszystko czarne stawiam, że zniknie, albo jestem prawie pewien, że zniknie. Tylko że no parę ładnych godzin nad tym spędzę. A z zewnątrz no to po prostu jest to zapieziały Mercedes, który stał 2 lata. Czasem był ponoć przepalany, no ale na pewno nikt go nie mył, bo jak masz Mercedesa z silnikiem BMW, to nie na pewno do jazdy do kościoła, co nie? Auto ogólnie było pomalowane w stylu zmatowić pod lakier i walnąć następną warstwę, przez to wychodzą tutaj stary lakier. Widać, że Mercedes był typową budyniową taksówą kiedyś, bardzo dawno temu. A teraz jest czarnym bad boyem. No jest tu sporo generalnie rzeczy do ogarnięcia. Pomijam umycie i wypolerowanie, bo to na pewno będzie jeszcze się ładnie świecić. Ogarnięcie środka, bo też na pewno będzie jeszcze jasny. No to poza tym jest tu sporo innej roboty, typu na przykład spatrzcie tu. Jezus Maria. Wygląda jak wnętrze jakiejś niesprzątanej po dziadkach piwnicy. Oczywiście to się wszystko wyczyści, może czymś maźnie. Może troszkę szpajem. Pozdrawiam fanów filmu z polonezem. Będzie to ładnie w każdym razie wyglądać, to mogę was zapewnić. No ja wiem, że na filmach to wszystkie te auta wyglądają nawet w ładnym stanie, no ale nie będę was tu oszukiwał. No to auto ma 30... Czekajcie, 81 chyba to jest rocznik, czy 83? No ponad 3 dychy ma. No to wyobraźcie sobie, kosztował 2700, więc no umówmy się, nie jest to okaz zdrowy czy coś. Na szczęście fotel już nie wypada przez podłogę, tak jak wspominałem, to jest najważniejsze. No ale jakby nie będę go wcale próbował jakby wypicować na jakiegoś klasyczka, no bo kto by kupił na klasyka Mercedes za silnikiem od BMW, umówmy się. Ja na pewno nie. Małym moim marzeniem, jeśli można by to tak nazwać,
jest to, żeby zdjąć pokrywę, zdjąć kolektory i spolerować je na po prostu lustro. Ponieważ jest tu dużo chromów, fajnych wstawek chromowanych, wyglądałoby to fenomenalnie, ale czy znajdzie się na to czas i chęci? Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie budżetowo to wyglądać, bo już wyjściowo kosztował 2700, z przyjazdem kosztował powiedzmy tak do 3,5, ze spawaniem podłogi plus tam wydech się oberwał, no to wyszło mi już tak prawie 4 to autko. Więc tak, plus mam tutaj w zanadrzu pewien fajny motyw do wnętrza, z którym zapoznacie się troszeczkę później, nie będę wszystkiego spoilerował. Na razie czyścimy w sumie, koniec tego gadania, czas się wziąć do roboty. Ponieważ mam mało czasu na samochody, czy mało czasu, mniej niż chciałbym mieć, no to niestety trzeba to robić metodą małych kroczków, a nie, że cały dzień siadam przy samochodzie i go robię. Także pierwsze co to umyć, wyczyścić, wszystkie chromiki przepolerować, później wjeżdżamy do wnętrza, może zrobię to też dziś, jest godzina 16, więc za 2 godziny będzie ciemno, w garażu będę mógł sobie czyścić wnętrze, także do roboty. Nie pij tego, nie wolno. Podobnie jedziemy z ostrą chemią. Trzeba dobrze zamieszać kotłem, żeby chemikalia się zmieszały. Film instruktażowy dla ludzi bez wyobraźni. Być może wasz park, który stoi za stodołą, da się jeszcze uratować. Obejrzyjcie to do końca. Żeby on się tak błyszczał, jak jest teraz mokry. Polerki jeszcze nie było, wystarczyło same umycie i auto wygląda tak. Na pierwszego testa leci klapa. Dzień przyszedł. Ale widzę, że się wyedukowałeś. Ale się gibie. Ledwo co go dotyka i się cały rusza. Co? Czemu tak się wyrobiłeś? Lepiej na Adam może poleży. No co ty, ale patrz jak to wygląda, jaka różnica. No ale... Powiem tyle. O, właśnie tak to wygląda. Patrz, tu jest ten. To spoiler jest. Lustro normalnie. Postanowiłem wziąć futro w rękę i sprawdzić, czy oto coś da się zlikwidować, nie? To taką murę. To był taki muł, to było tak okropnie. Tak. A już jest pięknie. No już zaczyna to wyglądać. Dobra, mamy kolejny dzień. Chcę wam po raz kolejny pokazać, co da się osiągnąć zwykłą polerką. Wszędzie tu widać taką skórkę pomarańczy. I zaraz to spróbujemy zniwelować. Dopiero pierwsza warstwa, starta. Tak, żeby było efekt, jaki bym chciał, trzeba zrobić to jeszcze 5 razy. Dobra, jadę to ostatni raz. Prób nie było 5, tylko z 10 do 15. Nie wiem, czy całe auto tak przelecę, bo nie wiem, czy mi się chce. Ale na pewno chcę zobaczyć, jaki efekt da się osiągnąć i wam to pokazać zresztą.
Wow, mogę się przejrzeć. Efekt jest piorunujący, lecz czasu zajmuje to, o Boże. Wypaduwa Jimmy. Wypadł tutaj. Dobra, została mnie noc, to już drugi raz, a mam garaż przystosowany centralnie do w sumie detalingu, polerki i takich tam rzeczy. Więc wjeżdżamy do garażu. No, taki garażyk sobie zmajstrowałem. Miało być to centrum czyszczenia aut. No, centrum to może za dużo powiedziane. Miejsce do czyszczenia aut. No jak zwykle różnie to w życiu bywa, plany się zmieniają. Ale teraz się to przyda. No i to jest prawilne oświetlenie. Na pierwszy ogień leci maska. No i całe auto. I tyle. Także do dzieła, do roboty. Wow, ale drzwi pocisnąłem. Ładnie? Fuh, sztos. Mucha nie siada. Najgorszy lakier, jaki polerowałem. Muszę tylko poogarniać, będzie okej. Dziewczyny, będzie bajka? No jak? Będzie. Dziewczyny z jednej ulicy, nie? Biznes, ja tu widzę biznes. Mówisz? Kobiety są w tym bardzo dobre, są pedantkami. Jeszcze ona na przykład dwie pokładki tylko ma. Co nie? No nie, tak myślałem. No. Belga u góry chciał na ciebie.
Co ty robisz? Co żeś narobił? Czemu gryziesz? Ty! No, spokój ma być. Dobra, po tym jak cały szlam z tej stodoły został starty z lakieru, czas przesiąść się z futerka wycinającego na polerowanie rys powstałych na skutek wycinania tego całego syfu. No nie, co ja robię? Nie tak. Trzeba tak. O tak. To oderwać i to przyczepić. Ciach. Jest równo. Jest równo. No więc teraz analogicznie jak w Polonezie, czas przejechać to tą pastą, a na sam koniec przelecę na szybko to od hologramów, tak żeby nie było. Może jakimś cudem zniknął, znaczy się nie pojawił w słońcu. Także do dzieła. No wy na filmie najprawdopodobniej nie zobaczycie żadnej różnicy, ale żeby było pokazane, że jeszcze poza tym cięciem i ekstra różnicą jest też taki moment, gdzie musisz zrobić pracę, na której nie masz tak widocznych efektów. No cóż, jak mówiłem, na aparacie nie widzicie w ogóle różnicy. Ja widzę, że jest odrobinę głębiejszy kolor w tym miejscu teraz, taki jeszcze czarniejszy. Także mi się wydaje, że jak przylecę raz cały samochód, to będzie wystarczająco dobrze jak na ten poziom gruzu. No i na sam koniec zabezpieczymy lakier politurką. Mamy w tym słoiku tak mało tego Schuwaxu, ale wyobraźcie sobie, że starczy ono na cały samochód. Może i nawet więcej. Nakładamy. I przecieramy do sucha. I tak całe. No, po ogarnięciu lakieru przyszedł czas na małe rzeczy, czyli tutaj proszę bardzo, wystarczy wyczyścić troszkę chromik i powinien on znowu lśnieć. A największy problem jest z kołpakami, ponieważ są one tak, są one bardzo zaniedbane. To w ogóle wygląda jak warstwa farby. W każdym razie trzeba to wszystko wyczyścić. A ja wam pokażę, jak to zrobić nowym sposobem, bez żadnych specjalnych chemikaliów detailingowych. Także do dzieła! Ostatni etap pracy, jaki mamy z tymi kołpakami, to taki, że no jak zauważyliście pewnie podczas mycia, no ktoś tu odwalił dosyć kiepski paint job i no wygląda to co najmniej słabo, są odpryski, najgorszy jest ten budyń wychodzący spod spodu. Dlatego też ściągniemy tą warstwę, póki co będą całe w chromie i to wam chcę pokazać. Do dzieła!
Takie ustrojstwo Wam potrzebne. Zmywacz do farb. Pokrywacie powierzchnię, z której chcecie zlikwidować farbę pędzelkiem. Czekacie parę dosłownie minut, aż się zmarszczy i ścieracie. I jak za pierwszym razem nie zejdzie, to jeszcze raz i tak dalej, aż w końcu zejdzie wszystko. Ciech. To jest taki glut w konsystencji i go pac nakładamy. O właśnie tak, i teraz bierzecie sobie szpachelkę plastikową, którą dostaniecie w każdym lakierniczym, żeby nie uszkodzić lakieru, i pyk. No jak widzicie, mało zeszło, ale walimy drugą warstwę. I tak dalej. A jak już będzie koniec, i tak to wygląda. Wszystkie 4 lśnią się teraz. O, tak się lśnią. O, tak się lśnią. Jezu, czemu teraz nie robią takich kołpaków? To ja tego nie rozumiem. Będzie można jeszcze przelecieć taką pastą do metalu, żeby troszkę tu połysk jeszcze wzmocnić. A nawet sprawdzę, co teraz, czy da się to zrobić. No widać tu zdecydowaną różnicę między tym a tym. Takie smugi jakby są. Także jeszcze będę musiał chwilę się nad nimi spuszczać. Ale efekt będzie warty zachodu. Tak mi się wydaje.